There's two major developments right now. First, do you remember the name of this city, Blani? No. Wałbrzych. Wałbrzych. We haven't really planned stopping here. This is again spontaneous. And number two, I lost my glasses again. And this is terrible. I hate being without glasses. You can use mine. I'm not using yours. We kind of have to do this city very quickly because we have like an hour and a half here at best. Tak, w zasadzie to jest to bardzo prosty temat, nie wymagający specjalnego tłumaczenia. Każdy z nas idealnie chciałby robić to, co lubi i z tego się utrzymywać. Koniec. Co nie znaczy, że nie jest to w tym samym czasie pracą. To, co robimy, to, co lubimy robić, to, co uwielbiamy robić w naszym przypadku i w przypadku wielu ludzi na tym świecie, również jest pracą. Ponieważ wkładamy w nasze codzienne wysiłki wiele energii, wiele godzin, wiele czasu, wiele kreatywności i wiele umiejętności, które nabywaliśmy i nadal nabywamy przez całe swoje życie. Myślę sobie, że ludzie tacy jak my robią to, co robią, ponieważ po prostu nie mogą bez tego żyć. Jeśli jesteś osobą kreatywną, która ma gdzieś tam w sobie zgromadzoną tą kreatywną energię, to musisz ją w jakiś sposób uzewnętrznić. Na tym kanale doszliśmy do w miarę ciekawego punktu. Przez długi czas zastanawialiśmy się, co tak w zasadzie jest naszą specjalnością. Umiemy robić filmy, podejmujemy jakieś tam ciekawe tematy, umiemy robić zdjęcia, ale co nas wyróżnia od innych? Wielu z Was odpowiedziało na to pytanie wcześniej, że oczywiście nasze osobowości, ponieważ jesteśmy sobą. Tak w zasadzie nie da się tego inaczej prowadzić. Jeśli chcesz to robić dobrze, jeśli chcesz, żeby miało ręce i nogi, żeby zgromadziła się jakaś publiczność, to musisz być sobą. Przede wszystkim, ponad wszystko. Takie jest moje zdanie. I kreując te codzienne filmy, co 3-dniowe filmy w tej chwili, zarówno ja, jak i Bloni czujemy się sobą. Czujemy się w swoim żywiole. I daje nam to dużą satysfakcję. Więc wiemy, jesteśmy pewni, przekonani absolutnie 100%, że jest to coś właściwego dla nas. Nie chcę mówić nasze powołanie, bo brzmi to trochę zbyt wyniośle jak dla mnie. Ale jeśli spośród wszystkich rzeczy, które w życiu do tej pory robiłem, które mógłbym sobie wyobrazić, miałbym wybrać drogę w przyszłość, to na pewno jest to to. Ten kanał na YouTubie, opowiadanie historii poprzez filmy. I czasami zdjęcia. Na pewno, na 100% chcemy kontynuować w ten sposób. Każdy kreator jednak, każdy z nas potrzebuje środków do życia. Trzeba zapłacić swoje rachunki, trzeba zapłacić podróże, hotele, samochody, benzynę, trzeba coś jeść, trzeba wyżywić ludzi i zwierzaki od nas zależne. Ludzie mają różne recepty na życie. Mają swoją pracę, ta praca dostarcza im pewnych środków finansowych. Używając tych środków finansowych mogą zaspokoić swoje podstawowe, rozwinięte albo wysokiego lotu potrzeby. Dopóki środki finansowe dostarczane przez pracę są wystarczające na zaspokojenie tych potrzeb, wszystko działa. Natomiast artyści tacy jak my, kreatorzy filmów na YouTubie, które wy, nasza publiczność, oglądacie, w pewnym momencie dochodzą do punktu, jeśli faktycznie chcą to robić dobrze i poświęcić się temu zadaniu, dochodzą do punktu, kiedy nie starcza im czasu na wykonywanie tej podstawowej pracy, która daje dosyć środków finansowych na to, żeby zaspokoić swoje nawet podstawowe w pewnym momencie potrzeby. I w tym momencie pojawia się wspaniały kanał łączności między nami, który nazywa się Patronite, który daje Wam, naszej publiczności, możliwość wsparcia naszych działań finansowo do momentu, kiedy osiągniemy ten punkt, kiedy praca wykonywana przez nas daje nam dosyć środków finansowych, żeby pociągnąć to wszystko dalej. Tak szczerze Wam powiem, że osobiście czuję, że jestem beznadziejny, jeśli chodzi o takie właśnie rzeczy, jeśli chodzi o prośbę o współpracę i wsparcie. Ale z drugiej strony czuję, że jest to jedyna droga w przyszłość. Jeśli każdy z Was, z naszych regularnych widzów, byłby w stanie posłać nam 5 zł miesięcznie, 5 zł miesięcznie, to natychmiast dojdziemy do punktu, kiedy możemy zorganizować następną wycieczkę do Polski już za miesiąc albo za 2, najszybciej jak się da. I nadal produkować filmy, które we wspaniały, naturalny sposób promują polskie miasta. Miasto za miastem. Pomyślcie tylko, ile jest miast w Polsce. Miast, które mają wspaniałe historie, wspaniałe zabytki, wspaniałą architekturę. Miast, które mają nieodkryte tajemnice. Miast, które mają wspaniałych mieszkańców, do których chcemy dotrzeć. Umieścić ich przed naszą kamerą, porozmawiać z nimi. Przedstawić Wam ich opowieści, ich historie i wszystko to, co mają ciekawego do przekazania.
Im więcej o tym myślę, tak mi się wydaje właśnie, że to jest oprócz naszych osobowości coś, co nas w tej chwili wyróżnia. Dowód na to jest bardzo oczywisty. Wystarczy popatrzeć na tą playlistę na naszym kanale. Playlistę, którą sam nazwałem Polskie Klimaty. Jest ona bardzo aktualna, bardzo niedawna, bardzo na czasie. Wydaje mi się, że zawsze będzie na czasie. Znajdowanie i przedstawianie Wam tych właśnie polskich klimatów, wyjątkowych, jednorazowych, niesamowitych polskich klimatów, to jest to, co w tej chwili nas wyróżnia. Nasz punkt widzenia na te polskie klimaty jest też bardzo specyficzny, ponieważ z jednej strony jest on przedstawiony przeze mnie, Polaka, który zdecydowanie tęskni za swoim krajem, który będąc tam za każdym razem odkrywa coś nowego, coś, czego być może nie widziałbym, gdybym tam mieszkał na stałe. I z drugiej strony Amerykanka, która cały czas się temu kraju dziwi, najczęściej w bardzo pozytywny sposób i też przedstawia swój bardzo jednorazowy, wyjątkowy punkt widzenia, ponieważ nie jest to jej kraj ojczysty, jest to dla niej kraj nowy, kraj, który otwiera jej horyzonty na wiele aspektów życia codziennego, których wcześniej nie znała. Kraj z historią, która tutaj, po tej stronie oceanu, jest absolutnie niedostępna. Po prostu nie istnieje. Więc jeśli możecie, jeśli jesteście w stanie, jeśli chcecie umożliwić dalsze przygody Davida i Bloni w Polsce, to zapraszamy na nasz profil Patronite. Dołączcie do tych, którzy już wspierają nasz kanał. Możecie tam na naszym profilu poczytać o naszych celach. Większość z nich jest związana z wycieczkami do Polski właśnie. Ale plany oczywiście mamy większe i te plany się nieustająco rozwijają. Kto wie, do czego kiedyś razem dojdziemy. Granic tak w zasadzie nie ma. Więc jeśli tylko możecie, jeśli chcecie, jeśli podoba Wam się to, co robimy do tej pory, serdecznie zapraszamy do wspierania naszego kanału poprzez Patronite, ponieważ to wsparcie jest nam bardzo potrzebne. A teraz już w bezpośrednim nawiązaniu do tego, o czym właśnie mówiłem, przenosimy się do Przemyśla. Niestety podczas naszej ostatniej wizyty w Polsce nie udało nam się nakręcić dużo materiału z Przemyśla, ale chcę Wam pokazać to, co mamy, ponieważ oczywiście byliśmy ograniczeni finansowo. Gdybyśmy tylko mieli dostępne większe środki finansowe, nasza wizyta w Przemyślu mogłaby trwać dłużej i co za tym idzie, przedstawilibyśmy wszystkie tajniki tego miasta. Ale pozytywna strona tej sprawy jest taka, że przy Waszym wsparciu oczywiście możemy tam wrócić. Co bardzo chętnie oczywiście zrobimy jak najszybciej. Na dzisiaj to wszystko. Zostawiam Was z materiałem z Przemyśla. Dzięki wielkie za Waszą uwagę, za Wasze wsparcie, za subskrypcje, za lajki i oczywiście za Patronite. Do zobaczenia za 3 dni. Więc chodź, pomaluj świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją. No i udało się. Była dłuższa jazda trochę niż przewidywana. Tak często jest w naszym przypadku, ale zajechaliśmy do Przemyśla na sam zachód słońca. I nawet z przestworzy go złapaliśmy. Więc tu jest fragment, a potem będzie więcej. Pierwsze wrażenie niesamowite z Przemyśla. No, naprawdę zaskakuje to miasto. Jest fantastyczne. Mam nadzieję, że jutro dostarczymy więcej w ciągu dnia, bo teraz to się już ściemni. Więc chodź, pomaluj świat na żółto i na
miast, które mają wspaniałe historie. Poplułem się trochę.